Hej, tu Sysia, zapraszam Was dzisiaj na aktualizację mojego projektu Denko Makijaż, czyli zwanego roboczo Project Pen. Jest to projekt, w którym zużywam kosmetyki do makijażu i pokażę Wam w dzisiejszym odcinku, ile produktów zużyłam, jakie produkty zużyłam i jak mi idzie denkowanie pozostałych produktów. Uważam, że dzisiejsza aktualizacja jest dosyć ekscytująca, bo mam całkiem sporo denek i też fajnie wygląda moja paletka, także jeżeli chcecie ją zobaczyć, to koniecznie oglądajcie dalej. Najpierw to się muszę Wam poskarżyć, że po prostu używam tego bronzera już tyle miesięcy, a on wciąż nie ma nawet denka. Już nawet nie zależy mi na tym, żeby go zużyć do końca roku, bo jest to niemożliwe, ale żeby chociaż pojawiło się takie piękne, błyszczące denko, to bym była po prostu przeszczęśliwa. No widać, że jest takie lekkie zagłębienie w tym miejscu, ale no mimo wszystko tyle miesięcy używania i praktycznie nie widać progresu na zdjęciach też. Nie ma tutaj za specjalnej różnicy, więc no niestety jest troszkę smuteczek w tej kwestii, ale tak czy siak bardzo lubię ten kosmetyk, więc przyjemnie mi się używa, więc w sumie z drugiej strony cieszę się, że tak szybko się nie skończy. Ciężko jest też opisać Wam progres w kwestii maskary, używam jej raz na jakiś czas, także może ze 2-3 razy w miesiącu. Nie ma już jej dużo, ale jeszcze myślę, że na kilka razy mi wystarczy. Niemniej wydaje mi się, że do końca roku spokojnie uda mi się ją zużyć. Jak mi się uda, to będę mega szczęśliwa. Progres mojego podkładu prezentuje się w ten sposób. Dzisiaj zaznaczyłam sobie mniej więcej linię w tym miejscu. Nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, gdzie się znajduje ile tego podkładu, ale tak jak sobie delikatnie podświetlę pod słońce i postukam trochę w opakowanie, to słyszę, że jest mniej więcej dotąd. Właśnie odkryłam ostatnio taki fajny sposób, żeby wiedzieć mniej więcej, gdzie ten kosmetyk się kończy, to wystarczy postukać w opakowanie i tam, gdzie jest taki głębszy dźwięk, taki cięższy i niższy, to ten kosmetyk jeszcze jest w środku, a tam, gdzie są wyższe noty, tam po prostu jest pusto. Słuchajcie. Słyszycie? Tutaj progres jest całkiem fajny, wydaje mi się, że do końca roku spokojnie uda mi się zużyć, mam 2 miesiące, więc myślę, że dam radę. Przejdźmy do jakiegoś denka, pokażę Wam moją bazę, którą zużyłam całkowicie. Jest to krem baza z Glam Shopu, rozświetlająca i tutaj możecie zobaczyć progres, jak mi szło zużywanie. Zaczynałam od tej kreski, no i ona bardzo tak ładnie, systematycznie szła do góry. To jest bardzo przyjemny kosmetyk, bo jest nawilżający, subtelnie rozświetlający, więc używać na co dzień było go bardzo przyjemnie i ten progres był super widoczny, więc mega satysfakcjonujące denko. Zużyłam również brązową kredkę od Dr. Ireny Eris. Tutaj już się nic nie wykręca, jest puściutko w środku. To jest bardzo przyjemna kredka. Nie miałam jej dużo, więc też fajnie mi się ją zużywało, bo jak widziałam, że jest jej tyle, to już miałam taką motywację, żeby jak najczęściej jej używać, a używać taką kredkę chociażby na linię rzęs to jest po prostu do każdego makijażu się nadaje, więc bardzo szybko udało mi się ją zużyć. Mam jeszcze kredkę do ust Diana i zobaczcie, że tak prezentuje się progres. Tutaj zobaczycie sobie na zdjęciach i widać, że ten progres jest bardzo taki systematyczny. Nie idzie mi tak szybko jak zużywanie mlecznej czekolady. Wydaje mi się, że też dlatego, że mleczną czekoladę używałam do każdego makijażu. Ta może nie jest aż taka uniwersalna, też używam jej dosyć często, ale jest nieco ciemniejsza, więc też mniej jej potrzebuję podczas aplikacji. Mleczna czekolada była na tyle jasna, że mogłam po prostu nią tam sunąć i wydaje mi się, że też dlatego szybciej się zużywała. Nie wiem, czy uda mi się zużyć ją do końca roku, może gdybym używała jej też trochę na policzki, to szybciej by ten progres postępował, ale wydaje mi się, że do końca roku nie zdążę jej zużyć. Niemniej jak będzie to porządny progres, to i tak będę zadowolona. Kolejne denko to korektor z Glam Shopu, korektor numer 3. Zobaczcie, że tutaj już jest puściutko, wygrzebałam co się dało, także bardzo satysfakcjonujące denko. Ja używałam w pewnym momencie tego korektora również na twarz. Kiedy już wyciągam stoper, to wolę też zużywać troszeczkę szybciej ten kosmetyk, bo więcej powietrza się tam dostaje do środka, więc żeby się nie zepsuł, żeby nie zasechł, to wolę go używać szybciej. No i właśnie w ten sposób też go zużywałam, że po prostu używałam go trochę na twarz, takich kropeczek porobiłam i służył mi za podkład, więc też bardzo przyjemny kosmetyk, bardzo przyjemnie mi się go używało, jestem mega zadowolona. Stoper wyjęłam również w tej pomadce, jest to Vibo, chciałam powiedzieć NYX. Vibo Wonderful Lips. Jest tutaj w środku cały czas jeszcze widoczny produkt, ale widzimy już takie prześwity na ściankach, więc nie zostało mi go zbyt dużo. Niemniej używam go głównie jako róż do policzków, taki kremowy, więc
nie używam go dużo, także myślę, że spokojnie na jeszcze trochę mi posłuży. Myślę, że do końca roku jest szansa, że go zużyję, natomiast nie potrzeba go dużo, bo to jest dobrze napigmentowany kosmetyk, ale idzie mi całkiem dobrze. Kolejne denko to był ten puder z Hean Fresh Rosy. Tutaj widzicie, że nie ma już w środku nic. Ja go używałam też na twarz, bo on daje bardzo ładny, taki gładziutki efekt. Troszkę rozjaśnia skórę, więc trzeba było uważać z jego ilością, ale tak, żeby zużyć go, to używałam również na twarz. I uważam, że w ogóle dla mnie to wszystkie pudry mogłyby być w takiej pojemności 5-gramowej, nie za dużej, bo jakoś tak przyjemnie się go używało, bez presji, że jest go bardzo dużo. No, także puderek też poleciał. Bardzo fajny, przyjemny i pod oko, i na twarz. I tutaj bardzo świeże denko, bo w zasadzie dzisiaj zużyłam już resztkę. To jest puder H2O. I jak mam być całkowicie szczera, to zostało mi jeszcze troszeczkę tutaj gdzieś tak na koreczku i na powierzchni, więc jutro sobie jeszcze tak, wiecie, lekko gdzieś tam dopudruję skórę, ale zobaczcie, że w środku już jest pusto, także też widzimy tutaj bardzo taki ładny, systematyczny progres. Jest mega satysfakcjonujący. Udało się, akurat tego używałam troszkę więcej z tego względu, że ten podkład bardzo mocno się wyświeca u mnie na cerze, więc robiłam sobie parę razy nim też baking tutaj w tej okolicy. No wiadomo, przy bakingu trochę się tego używa, także udało się go w miarę szybko zużyć. Jest satysfakcja, także jestem bardzo zadowolona. Kolejne denko, również sprzed kilku dni, to jest olejek do ust Resort z Glam Shopu. Zobaczcie, też wyjęłam sobie stoper ze środka, żeby wydłubać całość. Już więcej nie jestem w stanie, nie sięgam tam po prostu nigdzie. Też poszło mi całkiem szybko. Tutaj możecie zobaczyć progres, że w ciągu miesiąca zużyłam tyle, ale to dlatego, że miałam ze 2 razy w ciągu miesiąca mega suche usta i reaplikowałam ten kosmetyk tak z kilkanaście razy dosłownie w ciągu dnia. To jest olejek, więc on też nie jest taki oklejający mocno usta. On się szybko zjada, więc reaplikacja jego to było coś bardzo naturalnego i też dzięki temu udało mi się szybko go zużyć. I miałam też pod koniec miesiąca, całkiem niedawno, lekkie przeziębienie i ja bardzo często tego typu produkty nakładam też na nos. Kiedy mam katar, to balsam do ust nakładam sobie najpierw na usta, a potem troszeczkę na nos, żeby podczas dmuchania nosa po prostu nie pocierać ciągle takiej podrażnionej skóry. I ten olejek też mi do tego służył, więc no udało się całkiem szybko go zjeść. Następnie denko, z którego jestem mega zadowolona, to jest cień baza w kremie w odcieniu trufla. Zużyłam go, słuchajcie, głównie do konturowania. Jak używałam go jako kreska albo jako baza, to nie używałam go zbyt często, no bo to jest ciemny kolor, ale brałam go sobie troszeczkę, łączyłam z resztką podkładu i używałam po prostu do konturowania i w ten sposób udało mi się go zużyć. Było to dla mnie troszkę stresujące, takie męczące, bo to był ciemny kolor, ale no udało się i jest satysfakcja. Tu widzimy mnóstwo prześwitów na opakowaniu, więc jestem zadowolona. I tym sposobem zużyłam aż 7 kosmetyków w przeciągu ostatnich 2 miesięcy, także jest to fajny wynik. I została mi jeszcze aktualizacja 2 produktów. Pierwszym z nich jest cień do brwi z Hean. Tutaj postanowiłam iść sobie w kierunku brzegu, żeby łatwiej było też widać progres. No i ten brzeg mi tutaj się bardzo mocno poszerzył, z czego jestem mega zadowolona. Nie sądzę, że uda mi się zużyć go do końca roku, ale myślę, że zostanie mi naprawdę niedużo do zużycia. Także planuję go również zużywać po nowym roku, żeby po prostu zdenkować ten cień i mieć go po prostu już z głowy. No chyba, że użyłabym go kilka czy kilkanaście razy do makijażu oka, bo w zasadzie nie używam go do makijażu oka. Więc może piszcie, obstawiajcie, czy uda mi się zużyć do końca roku, czy nie. Może jak wymyślę, wiecie, coś jakiegoś artystycznego, to może mnie poniesie wena. W każdym razie, no progres jest naprawdę fajnie widoczny. Długo używam tych cieni, ale cieszę się, że ten progres jest widoczny. No i ostatnia na deser to nasza paletka i tutaj naprawdę muszę się Wam pochwalić. Uwaga. Zobaczcie, mamy tutaj aż 3
puste denka. Zużyłam ten najjaśniejszy cień błyszczący, zużyłam organiczny najczęściej do policzków i zużyłam rumieniec, to był też taki jasny, troszkę brzoskwiniowy, błyszczący cień, też uwielbiałam go i na policzki, i na oczy, ale jak widzimy, te dwa cienie też mają całkiem spore denko. W tym się ostatnio zakochałam i używam go bardzo notorycznie, aż musiałam się powstrzymywać, żeby dzisiaj znów go nie użyć. Bardzo lubię ten cień, polubiłam się z nim, on mi się wydawał mega ciemny, ale wcale taki nie jest. Ostatnio używam tego i tego na policzki. Najpierw używam tego i potem tego na wierzch, żeby dać odrobinki blasku. Zobaczcie, że nie mam dzisiaj rozświetlacza tutaj, a policzek tak subtelnie się mieni właśnie dzięki temu cieniowi. I nie wiem, czy uda mi się zużyć tą paletkę do końca roku. Zostały mi 2 miesiące, a tutaj wciąż widzimy jeszcze pełnowymiarowe 1, 2, 3, 4 cienie. Ale powiem Wam, że jak uda mi się na przykład zużyć te dwa i zrobić jeszcze denko na przykład w 2, to bym była po prostu przeszczęśliwa. W szczególności, że używam tych cieni nie tylko na oczy, ale wręcz głównie na policzki, więc tutaj myślę, że jako róż też uda mi się jeszcze całkiem sporo zużyć. Ten też bardzo lubię na oko. Tych używam najrzadziej, ale no mówię, jak uda mi się taką masywną ilość tego zużyć, to bym była przeszczęśliwa. I tak jak patrzę na tą paletkę, no to jak udało mi się ją zużyć, to myślę, że faktycznie jest możliwe, żeby zużyć taką paletkę w ciągu roku. Z tym, że ja, wiecie, nagrywam różne odcinki, testuję różne rzeczy, mam różne koncepcje, różne materiały do nagrania i nie jestem w stanie codziennie się malować tym samym kosmetykiem. Natomiast gdybym miała taką możliwość, wydaje mi się, że jest możliwe zużyć taką paletkę w ciągu roku. Ja używałam tych kosmetyków też często na policzki, do jakichś artystycznych rzeczy. Ten cień zdenkowałam, kiedy nakładałam go na dekolt dla efektu takiego mocnego rozświetlenia do jednej z rolek na moim profilu na Instagramie. Więc gdyby nie to pewnie nie udałoby mi się tak szybko ich zużyć, ale z drugiej strony, gdybym używała ich codziennie do takiego codziennego makijażu, myślę, że jest to możliwe. Jest to możliwe. No niemniej ten widok bardzo mnie satysfakcjonuje. Uwielbiam te błyszczące puste denka, a tutaj zagłębienie w tym cieniu też już jest takie naprawdę sensowne. Zobaczcie, że widać tutaj taki wyraźny dołek. Zresztą w tym podobnie, więc kto wie, jakby się pojawiły denka w tych cieniach, to też bym była bardzo ukontentowana. Obstawiajcie, który z tych cieni jako kolejny pokaże swoje denko. W związku z tym, że zostały mi 2 miesiące do końca projektu, nie chciałabym dokładać sobie zbyt wielu kosmetyków do denkowania, no bo chciałabym jak najwięcej po prostu do tego końca roku zużyć, ale pomyślałam, że dołożę sobie jeszcze w zamian za te denka korektor tuszek La, który w zasadzie używam ostatnio tak prawie że codziennie, więc będzie to takie dla mnie naturalne, że będę sobie denkować ten korektor. To jest mega fajny, przyjemny korektor na co dzień w takim pędzelku. Nie będzie zbytnio widać tego progresu, ale na pewno będzie czuć w momencie, kiedy zacznę sobie tutaj strzelać i nic nie będzie wychodziło. Myślę, że nie mam go zbyt dużo już do zużycia, więc myślę, że do końca roku powinno mi się udać. I następnym produktem, jaki chciałabym zużyć, jest baza z Inglota. Zobaczcie, że nie zostało mi jej zbyt wiele, bo no mniej więcej tyle i chciałabym ją zużyć z tego względu, że już zbliża się jej termin ważności, też nie zostało mi jej dużo. Chciałabym rozpocząć rok z nowym, świeżym opakowaniem tej bazy, więc myślę, że fajnie będzie tak się troszkę mocniej na niej skoncentrować, żeby pamiętać o tym, żeby ją po prostu do końca roku zużyć. Ok, i myślę, że to wszystko z dzisiejszej aktualizacji. Dajcie mi znać, jak podobał się Wam dzisiejszy update, czy jesteście ze mnie dumne i dumni i koniecznie napiszcie, jak Wam idzie zużywanie, bo wiem, że wiele z Was jest również w projekcie, także chcę wiedzieć, ile produktów udało Wam się zużyć, a może pojawiły się jakieś nowe denka w Waszych opakowaniach. Piszcie koniecznie, jeżeli filmik Wam się podobał i chcecie widzieć kolejne aktualizacje, zostawcie mi łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.